Hejo, to Deniu. W Genshin Impact wiele zgrywanych postaci czerpie swoją moc z tzw. wizji. I społeczność od dawna snuła teorię o tym, jak element wizji ma się do postaci. Stąd stereotypy, takie jak posiadacze Anemo stracili kogoś bliskiego, czy użytkownicy Hydra są bogaci. Ale zawsze pojawił się jakiś wyjątek w tych regułach. Natomiast świetną teorię o tym znalazłem na anglojęzycznym kanale I Am Emma Mae i przy okazji po więcej ciekawych teorii zapraszam na jej kanał. Według niej wizja reprezentuje nastawienie postaci do swoich celów i marzeń. W końcu wiemy, że jeśli marzenia kogoś są dość silne, to bogowie podarują ją wizję. No i zainspirowanym jej punktem widzenia zrobiłem ten film. Zanim jeszcze zacznę omawiać poszczególne elementy, to pamiętajcie o dwóch rzeczach. Po pierwsze, nie wszystkie grywalne postacie potrzebują wizji do kontrolowania elementów. Na przykład mamy Nowy LED czy Xiao. Trudno powiedzieć, czy takie postaci dostały wizję z elementu, nad którym już panowały ze względów fabularnych, czy tylko gameplayowych. Na część jak Skark w ogóle nie mają wizji, więc ta teoria w ogóle ich nie będzie dotyczyć. Po drugie, scenariusz pisałem zanim zostało powiedziane, że wizje sprawiają, iż losy człowieka stają się przewidywalne i spisane w konstelacjach. Wprawdzie to niekoniecznie obala tą teorię, ale wolałem wspomnieć. Plus niektóre postacie z Nodrkai mają Moonwheel zamiast wizji, które mogą mieć inne znaczenie, więc ich raczej też ta teoria nie dotyczy, a przynajmniej za wcześnie, żeby stwierdzić, czy tak jest, czy nie. Zacznijmy od elementu, od którego cała gra się zaczyna, czyli Anemo. Marzenia tych, którzy otrzymali wizję tego elementu, są nieuchwytne. To coś, czego nigdy do końca nie uda im się osiągnąć. Przysłowiowo gonią za wiatrem, jak na przykład Jin. Jako że jest Acting Grandmaster, to naturalnie chce bezpieczeństwa dla mieszkańców Mondstadt, ale nie da się go zapewnić raz na zawsze, bo zawsze coś czyha, czy to Fatui, czy Abyss Order. Z nowszych postaci Czaska jest rozjemczynią, a więc chce rozwiązywać konflikty, a konflikt jest zakorzeniony w naturze ludzkiej i zawsze gdzieś będą. Wanderer też jest ciekawym przykładem. Poszukuje on bowiem człowieczeństwa. A jako, że on jest sztucznym człowiekiem i nie posiada serca, to nigdy do końca mu się nie uda. Następnie mamy Gio. Uważam, że ten element oznacza wytrwałość w realizacji swoich marzeń pomimo przeszkód. Weźmy na przykład Noelle, która chce stać się jednym z Knights of Favonius. Jednak raz za razem nie udaje się jej przejść testów i awansować. Jednak to jej nie zniechęca, wciąż się stara, a gdy się nie poddała po 7. nieudanej próbie, otrzymała Gio wizję. A moim ulubionym przykładem tutaj jest Chiori. Od dziecka uczyła się jak zostać krawcową i projektantką mody, ale wszyscy jej nauczyciele w Inazumie odrzucali ją ze względu na to, że miała ona własne zasady. Dlatego wyjechała do Fontaine i tam otworzyła swój zakład i stała się gwiazdą w świecie mody na własnych warunkach. Mamy także Ningguang, która zaczynała od sprzedawania muszelek i nie miała groszy przy duszy, a teraz jest najbardziej wpływowym człowiekiem w Liyue. Akurat w jej przypadku jest mała nieścisłość, bo jej wizja nie jest jej własną. W sensie znalazła bezpańską i chciała ją sprzedać, ale ta się aktywowała. Natomiast nie uważam tego za wyjątek od tej teorii. W sensie, jak wiemy, bezpańska wizja może zostać aktywowana, ale nie przez byle kogo. Dlatego myślę, że taka wizja może zostać aktywowana tylko przez tego, komu jej element już by pasował. No chyba, że wizja może zmienić element po tym, jak właściciel zginie, ale gdy podczas Arconquesta Kazuha na moment aktywował wizję jego przyjaciela, to ona wciąż była Elektro, więc raczej tak nie jest. A mówiąc już o Elektro, marzeniami posiadaczy tej wizji są rzeczy, które można osiągnąć tylko raz. Idea, że piorun nie uderza w to samo miejsce 2 razy. Coś jak na przykład zyskanie jakiegoś tytułu, czy wygrania turnieju. Na przykład Chlorinde chciała zostać champion duelist, by rozstrzygać sprawy sądowe w pojedynkach. Trenowała ciężko, a stała się tak legendarna, że ludzie poddawali się w momencie, gdy usłyszeli, że mają z nią walczyć. W końcu uzyskała tytuł, wygrywając pojedynek z oszustem, który zmanipulował widownią, by wierzyli, że jest niewinny. Wtedy nie tylko została champion duelist, ale także zyskała elektrowizję. Liza to troszkę śmieszny przykład. Otóż chciała ona zrozumieć naturę elementów, ażeby stać się lepszym magiem. Ona dosłownie powiedziała to do siebie, że w takim razie potrzebuje wizji i ją dostała. Dendro. Wizja Dendro może kojarzyć się z profesją postaci, ale nie do końca o to chodzi.
Motywacje postaci z tą wizją są związane z ich stylem życia, ale Heitan woli żyć wygodnie. Nie chce on awansu, bo przyjął swoją posadę, bo jest łatwa, co by nie pasowało do teorii, że Dendro jest związane z profesją. Kirara dawniej żyła samotnie w górach, dopóki ja nie nauczyła ją jak żyć w ludzkim społeczeństwie. Wtedy Kirara całkowicie zmieniła swój styl życia, znalazła pracę jako kurier, którą kocha i używa jako pretekst, by zwiedzać świat i doświadczać kultury ludzkiej. A Baizhu poświęca swoje życie ratowaniu zdrowiu i życiu innych. Dosłownie, dzięki paktowi z Chansheng jest on w stanie przenosić swoje siły życiowe na pacjentów oraz ich schorzenia na siebie. Natomiast to nie wszystko. Pakt z Chansheng był przekazywany, gdy życie tego z tym paktem dobiegało końca, a przez używanie tej mocy często działo się to przedwcześnie. Dlatego Baizhu poszukuje sposobu na nieśmiertelność, aby być ostatnim, który miał pakt z Chansheng. Hydro. Ten element oznacza, że marzenia postaci są nieodłączną częścią ich tożsamości. Jak Lilu na przykład chce uszczęśliwiać innych, oferując pomoc i komfort, co już robiła za pomocą tańca, Tartaglia jest tu ciekawy, bo on chce stawać się silniejszy, bez znaczenia na to w jaki sposób zyska swoją siłę i jakie wiąże z tym się ryzyko, ale jednocześnie chroni tych, na którym mu zależy, jak jego rodzina. Jest on w stanie kłamać i ryzykować swoje życie, by uszczęśliwić swoje rodzeństwo. Pyro. Posiadacze tej wizji w jakiś sposób kontynuują tradycję. Część z nich prowadzi biznes po rodzicach, jak Xiangling czy Yoimiya. Inni zwyczajnie chcą być jak rodzice, jak Bennett czy Clef. Ale mamy też inne tradycje. W końcu tytuł Pyro Archona od setek lat zdobywa się jak za zwycięstwo w turnieju. Lubię też tutaj przykład Arlecchino. Widzicie, jest ona czwartym z Heraldów Fatui oraz głową House of the Hearth. Oba tytuły zdobyła po pokonaniu Krusabiny, a teraz jej następcą ma być Lili, którego wizja także jest Pyro. No i wreszcie Cryo. Ten element jest właściwie przeciwieństwem Hydro, ponieważ oznacza, iż motywacja danej postaci stoi w sprzeczności z jej naturą. Mamy na przykład Chongyuna, który jest egzorcystą, ale jego ciało jest pełne energii Yang, przez co złe duchy są odpędzane przez samą jego obecność. W efekcie nigdy nie widział żadnego złego ducha, a co dopiero nie dokonał egzorcyzmów. Trochę zabawnym przykładem jest tutaj Diona. Ona chce zniszczyć przemysł alkoholowy w Mondstadt poprzez mieszanie obrzydliwych drinków. Ale nieważne jakie składniki zmiesza, to jej koktajl zawsze będzie pyszny. Jest to spowodowane tym, że pewien oceanit dał jej taki dar. Chciałem o tym wspomnieć nie tylko dlatego, że to dość zabawne, ale też bo wiemy tym z eventu. Co jest troszkę głupie, że takie informacje o postaciach są zamknięte za czasowo ograniczonymi questami, ale to Hoyoverse. Weźmy jeszcze na przykład Shenhe. Jej rodzice próbowali złożyć ją w ofierze, ale ona pokonała bożka, któremu miała zostać ofiarowana. Natomiast to wydarzenie pozostawiło ją z traumą, przez którą była bardziej agresywna i wierzyła, że została przeklęta przez niego. Adepta jej przygarnęli ją i za pomocą talizmanów stłumili jej wszelkie emocje, by pomóc jej za agresją. Przez to, że żyła z Adeptaj i ma ogromną siłę, ludzie uważają ją za jedną z nich. Pomimo tego wszystkiego, Shenhe chce powrócić do ludzkiego społeczeństwa. A więc, to wszystkie elementy. Dajcie znać w komentarzu o swoich przemyśleniach, ewentualnie jaka wizja zgodnie z tą teorią pasowałaby do was. Dla mnie myślę, że Hydro, bo lubię tworzyć dla was filmy i szczerze częściej używam mojego pseudonimu niż mojego prawdziwego imienia, więc to jest z pewnością część mojej tożsamości. I to byłoby na tyle. Dzięki za wysłuchanie, do następnego, trzymajcie się i cześć!